Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj ruszamy z Cancún do Playa del Carmen, gdzie będziemy odkrywać jedne z najbardziej wyjątkowych miejsc w Meksyku. Pokażemy Wam, jak wygląda tradycyjna produkcja tequili i oczywiście sami spróbujemy tego słynnego trunku. Odwiedzimy także przepiękne cenoty, naturalne studnie, które są wizytówką regionu. Na koniec zaprosimy Was na spacer po urokliwych uliczkach Playa del Carmen, gdzie poczujemy klimat tego wyjątkowego miasta. Zaczynamy! Siemanko! Plecak spakowany. Ruszamy właśnie w dalszą podróż. Huragan uderzył, ale troszkę wyżej. Tutaj po prostu cały czas wieje, jest brzydka pogoda, ale nie pada. Jednak jest, patrzcie. Nie ma co narzekać. Ale wieczorem to była taka burza i północy, że szok. Huragan Milton był jednym z najsilniejszych huraganów w sezonie atlantyckim 2024. Osiągnął kategorię 5 z maksymalną prędkością wiatru wynoszącą 290 km na godzinę, co czyni go jednym z najbardziej intensywnych huraganów w Zatoce Meksykańskiej. Huragan gwałtownie przybrał na sile dzięki sprzyjającym warunkom, takim jak bardzo ciepłe wody oceaniczne i niski poziom ścinania wiatru. Milton uderzył w Florydę jako huragan kategorii 3, powodując rozległe zniszczenia, w tym powodzie, sztormowe przypływy i przerwy w dostawie prądu. Wstępne szacunki wskazują na szkody przekraczające 30 miliardów dolarów, a liczba ofiar wynosi co najmniej 27 osób. Jedziemy do Playa del Carmen. Tam zostajemy jeden dzień, ponieważ jutro ruszamy na wycieczkę do Chichen-Itzy, jednego z 7 cudów świata, a także zobaczyć piękne cenoty, zobaczyć destylacje itd., itd. Ale jeszcze dzisiaj czeka nas do widzenia, bo Wam pokażę w ogóle, jak dotrzeć stąd do Playa del Carmen. Jak fajna to jest miejscowość i jak tania. Tam po prostu hotele to są za 1/3 ceny, no może dobra, nie, za pół ceny niż tu. Jest taka różnica. Dobra, musimy złapać autobus R1, czyli te, które tu jeżdżą po prostu naokoło, dojeżdża do centrum Cancún i tam naprzeciwko dworca, a do tam, gdzie byliśmy wczoraj w sumie. Ale pamiętajcie, że jak jedziecie tam, płacicie 12 peso od osoby, plus ten bus, to Wam powiem za chwilę, ale to też jest tanie. Dużo tańsze niż takim oficjalnym busem z tego ADO właśnie. No i dojechaliśmy, tam jest dokładnie dworzec ADO i tutaj naprzeciwko macie Oxxo, Sarina i tutaj stoją busy Cancún Playa. Dobra, jesteśmy już w busie. Trasa 9 zł. 45, tak? 49. Musimy tak siedzieć. Ale. No i po około godzince dojechaliśmy do Playa del Carmen. Idziemy właśnie do naszego hotelu. Wspaniale, ale uczciwa cena. Co ważnego musicie wiedzieć o Playa del Carmen? Przede wszystkim to. Wiele lat temu to była zwykła wioska rybacka, po prostu w której żyło chyba 1000 osób tylko. Teraz żyje tu prawie 600 000 ludzi. To miasto po prostu jest duże już i typowo turystyczne. Z jednym z najbardziej turystycznych tutaj oczywiście nie jest tak popularne jak takie Tulum, Cancún. Oczywiście, no bo tam to są dwa najbardziej. Ale tutaj jest dużo taniej. I niczego totalnie w tym mieście też nie brakuje. Bo plaże też są ładne, no wiadomo, tam są ładniejsze. Ale tu byłem, no. Tu też są ładne. Zdecydowanie Wam się będzie podobało. I to miejsce jest fajnym miejscem wypadowym na wycieczki. Dlatego właśnie też tutaj przyjechaliśmy, dlatego że jutro jedziemy na wycieczkę. Tutaj dodatkowo w okolicy miasta macie parę cenot, które można odwiedzić. Macie też Coco Bongo, w którym można się pobawić. Jest 5. Avenida, którą Wam oczywiście pokażemy, która jest główną ulicą turystyczną w mieście. Na pewno pójdziemy do jakiegoś baru. No, fajny dzień nas czeka. W tym mieście jest też bardzo dużo murali, takiego ładnego graffiti. Też Wam trochę pokażemy.
Patrz, tutaj się zatrzymaliśmy. Jesteśmy na 20 Avenidzie. Tutaj do takiej ciekawej restauracji. Fajnie porobione, bardzo fajnie. Nasze jedzonko, ja oczywiście jak dzień w dzień quesadilla, bo uwielbiam tego kawka, oczywiście nachosy z sosami w ogóle. Ala mówi, a nie taki ostry. Spróbowałem, to prawie ogniem zaziałem. Ala ma nachosy z kurczakiem. Tak, ale jakieś takie bidne, one zawsze tak wyglądają? No guacamole by mogli dodać, a ty masz fasolę za to. Dobra, pogoda się trochę uspokoiła. Jesteśmy na 38 ulicy. O, dziewczyna ma tatuaż z Tajlandii. Idziemy sobie troszkę tutaj pozwiedzać, bo podobno bardzo fajne miejsca tu są do zobaczenia. Właśnie wszędzie są ostrzeżenia o tym huraganie, ale ten huragan przeszedł tutaj bokiem, chociaż Wyspę Holbox ewakuowali, nie wiem czy mówiłem czy nie, ale tutaj nie jest źle, wiecie, to tam była burza, pioruny były okropne wczoraj po prostu, no wariacja, ale właśnie oglądam o Miami, że tam wszystkich w ogóle, nie tylko Miami, ale z Florydy chcą ewakuować po prostu, żeby ludzie uciekają, całe pasy samochodów są. Bo w mediach mówią, że kto zostanie, może zginąć. To jest huragan 5. kategorii, który jest okropnie silny, najsilniejszy jak w ogóle jest w tym roku. I powiem wam, że całe szczęście, że to tu nie doszło. Fajne to są spociki takie. Czemu? Troszkę wieczorem tu więcej pochodzimy, jak to wszystko będzie ładnie świeciło sobie. Idziemy zobaczyć do plaży, bo tu już się wychodzi na plażę. Patrzcie, jakie zdjęcie było na kicz, który jest z kosmosu. Szok, jak ten huragan wygląda. Tutaj też jest mocny filmik, przed chwilą go widziałem. Jak policja jeździ, ostrzega ludzi, żeby uciekali. Nie no, nie jest ciekawy ten huragan. O, patrzcie to. Wczoraj tutaj była taka burza też. Znaczy w Cancun dokładnie, jak byliśmy. Także mieliśmy szczęście. Tutaj dopiero ludzie zaczynają się rozkładać, bo to wszystko się dzieje wieczorem, tak jak wam mówiłem. Znaczy w ciągu dnia oczywiście też jest otwarte, ale wieczorem jest najlepiej. Wszystko ożywa. No i tutaj na tej ulicy to wam zaproponują wszystko. Czego byście nie potrzebowali, albo czego nie znacie z internetu, to wam zaproponują wszystko. Z używek. Cały czas tylko trzeba mówić no gracias. O, doszedłem do miejsca właśnie, gdzie parę lat temu tutaj niedaleko miałem hostel. No i to jest ta słynna rzeźba, która jest wizytówką Playa del Carmen. No i tutaj od razu widać już tyle ludzi, zupełnie inaczej niż tam na początku, gdzie byliśmy. To są podobno dwa fajne beach bary, które warto odwiedzić. No tylko niestety jak jest taka pogoda, to nie bardzo warto. O, tu możecie zobaczyć jaka jest różnica. 240 peso za Cancun Airport, no to Cancun też tyle kosztuje. No a my tym busikiem lokalnym za 45. No to jest naprawdę spora różnica. Im później, tym więcej ludzi wszędzie. Musimy jechać odebrać pranie i wracamy tutaj. Mamy dziewczyna zrobił guacamole and no calendar, ok? No calendar. We don't like it. Świeżutkie guacamole na miejscu. To będzie coś. Ciekawy ekstra za to skasują, za to, że przypadł się nas to robi. Na pewno nie mało. Siemanko. Drugi dzień w tym samym odcinku. Jesteśmy właśnie z Dominiką. Dominika jest tutaj polską przewodniczką. Zabrała nas dzisiaj w dużo fajnych miejsc, które zobaczycie dzisiaj i jutro. A teraz idziemy właśnie do destylarni tequili. Teraz zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Jak wiecie, tequila typowo słynie z Meksyku. No jak ktoś myśli tequila, to myśli właśnie o Meksyku, o sombrero. Tak. No i właśnie idziemy zobaczyć, jak to wygląda. I wam pokażę. 100 zł od osoby za wejście kosztuje. Tutaj destylarnia. Jest właśnie ta agawa, z której się produkuje
tequilę. Ale zaraz ciekawostki, bo to jest tylko 5 stanów, w których można produkować tequilę. Ale czekajcie, bo nie wiem, czy możemy wchodzić już, czy co? Chyba musimy poczekać. I co, możemy iść, czy musimy czekać? Tak, nie, możemy iść. Dobra, a możesz powiedzieć o tym jeszcze raz, Tak. o tym, gdzie można produkować? Tak. Tequilę w Meksyku można produkować tylko w 5 stanach: Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Nayarit i Guanajuato. Jakby stan Yucatan nie ma na to pozwolenia, tylko te 5 stanów i wtedy jest 100% jakby tequila, że pochodzi z Meksyku. Ale musicie zawsze sprawdzać butelki, żeby był napis 100% agave azul, czyli właśnie niebieska agawa, z której się... Czyli ta, która jest tequila. dokładnie tutaj. Tak. Dobra, a możesz jeszcze powiedzieć, jaka jest różnica między tequilą a mezcalem? Tak. Mezcal? Tequila to jest rodzaj mezcalu. A, mezcalu, okej. Tak, mezcal jakby jest też z agawy, ale z innego typu agawy. Pamiętam, chyba ponad 300 rodzajów mamy, prawie 300 rodzajów agawy. Tequila jest zrobiona tylko z tej agawy azul, natomiast mezcal możemy zrobić z agawy espadin albo topolat, są różne takie rodzaje i mezcal też jest trochę bardziej procentowy. Jeśli chodzi o sam proces, to zaraz Wam trochę bardziej wyjaśnię, on jest dosyć podobny. Jedyna różnica, że mezcal można pić jakby od razu już po tej fazie destylacji, a tequila musi trochę leżeć. Dobra, a to widzisz, to ja myślałem, że właśnie to się różni tym, że w jak to się mówi? Mezcalu się dodaje tego skorpiona. Czy to jest tylko bajer? Skorpion to jest bardziej bajer. publikę, Okay. bajer, ale Dobra. tak, dodaje się do takiego mezcalu reposado, o ile dobrze pamiętam, dżdżownicę, która rośnie na tej agawie i zasada jest taka, kto jakby dostanie ostatni ten... To musi zjeść, to wiem, to też słyszałem. Co też ciekawe, mezcal, przez to, że on jest bardzo wysokoprocentowy, nie powinno się, wiecie, tak na szoty pić, jak my zazwyczaj pijemy nasze trunki, tylko powinno się całować ten mezcal, jak babcie na urodzinach, tak. wiecie. No, to tak właśnie powinno być. Trochę może zapachy tutaj będą niefajne. Co musicie jeszcze wiedzieć? Dlaczego tequila akurat jest tak droga? Ponieważ żeby w ogóle tutaj ściąć tą agawę, zobaczcie, to są takie malutkie, tak? Tam one są ścinane trochę większe i ta agawa jakby musi aż 7 lat rosnąć, żeby była gotowa do ścięcia. Tak? Wow. Tak, zobaczcie, tutaj to są pinias, No czyli tak zwane ananasy i tylko z tej części środkowej się produkuje tequilę. O właśnie, Więc to ciekawe, bo wszystkie myślałem, te że z liści właśnie, one czyli liści są się wyrzuca, tak? roztryte, tak? To jest Tylko ciekawe. z tej środkowej części się właśnie tworzy tequila. Okej, to jest bardzo interesujące, bo ja zawsze myślałem, że na odwrót, że właśnie to się wywala, a się robi z liści typowo. Nie, to właśnie. I to jest taka łopata i nią się właśnie odkrawa te części, więc po 7 latach ta agawa jest gotowa do ścięcia. 7 lat, wow. Jak ja byłam w mieście Tequila w stanie Jalisco, to tam też do Jose Cuervo się idzie, takiej jednej z najstarszych w ogóle tequilerii i oni tam naprawdę to wszystko maszynowo już robią, są takie wielkie kotły. A tutaj wszystko tradycyjnie, tak? Czyli od samego początku, jak się wypala, jak się gniecie. Te pinie po ścięciu, one trafiają tutaj do tego kotła i zobaczcie, że one na 48 godzin tutaj trafiają i muszą się ugotować. I później to właśnie już, co jest takie miękkie, to dopiero będzie trafiało do tego młyna, można tak to nazwać. I tu zazwyczaj robi całą pracę osiołek albo konik, tak? I on tak chodzi, aż po prostu rozgniecie te włókna i ten cały sok dopiero trafia do destylacji. To jest chyba już ten trunek, że on właśnie tutaj jakby dochodzi. Okej. Tam zobacz, tutaj jest narysowane też, masz obrazki, nie? Tak, ścinają, później to, później się to wygniata, mieszają i destylarnia. A, to tu już się destyluje. Ale tak na Podlasiu bimberek przecież. Przechodzi przez rureczkę i się skrapla. I tutaj sobie możecie cyk spróbować bimberku. Tak, na koniec do beczek. Ile w beczkach leżakuje? Zależy od rodzaju tequili, jaką chcecie uzyskać.
Ja jak piłem najciemniejszą, to w ogóle nie czuć, że tequilę się pije, bo ta jasna to czuć było siarę, ale im ciemniejsza, po prostu tym dużo lepsza. No, dokładnie. Nie, tequila smakuje jak Ale to sobie spróbujesz tej ciemnej, no to w ogóle jak nie tequila. Ale Ta pierwsza no. 2 tygodnie do roku leżakuje, później mamy inne, które rok do 2 lat, do 3 lat leżakują, później od 3 do 5 lat mamy 4 rodzaje. Mamy Blanco, Reposado, Añejo i Extra Añejo i czasami jeszcze 5. rodzaj się tworzy. Tak jest taka specjalna formuła rodziny. Tradycjonal. Też tak się ubierzemy zaraz. No nawet zobacz, jasne, to oni specjalnie dają każdemu. Najpierw sobie spróbujemy tequilę, a później nam zbiorą tam. Ale mówię ci, tej ostatniej to nawet nie czuć, że to jest tequila. 5 różnych rodzajów. Jesteśmy już teraz 4 dni w Meksyku. Aha, wy to zobaczycie, dobra, troszkę jest pomieszane, ale nieważne. Jesteśmy 4 dni i jeszcze nie piliśmy tequili. Ale nie lubię po prostu. Jakbym był z bratem, no to bym się napił, nie? Już pewnie nie jedna butelka by poszła. Bo razem to się lubimy napić tequilki. Ale tutaj są naprawdę spoko. Serio. Dobra, próbujemy tequilki, która 12 lat leżakowała. Viva Mexico! Pyszne. Dla mnie spoko. Właśnie zauważyłem w ogóle, że ja mam 2 kapelusze założone. Nie wiem jakim cudem. Ale pięknie. No i tak, jesteśmy w cenocie Cycana Haltun. Iszka na Haltun. Jak? Iszka na Haltun. Iszka na Haltun, właśnie to chciałem powiedzieć. No. Jak masz powerbanka? Rozładował się. Co do cenot, no to jest ich 8000. Tutaj na całym tym Yucatanie. Ale 7-8, coś takiego. Ale tylko 3000 zarejestrowanych. Cenoty są niesamowite. Podobno większość z nich jest w ogóle połączona ze sobą. Jest tam słodka woda. I najdłuższy kanał podobno ma 100 km aż długości. To w ogóle jest najdłuższa sieć kanałów tak połączonych ze sobą na świecie. Dobra, gotowi, trzeba przed wejściem do cenoty oczywiście się przebrać. Później wziąć prysznic, żeby cię zmyli ze siebie brud, a także może jak ktoś przyjeżdża z olejku jest brudny, żeby po prostu tam nie zostawiać tego wszystkiego. Dobra, tak się tu wchodzi. Jakbyście wchodzili sobie do studni po prostu. Wchodzimy. Zaraz się zacznie. Tyk. No i tak, jesteśmy w środku. Popatrzcie, jak to tu wygląda. Jest tyle wody normalnie. Patrzyliśmy na zdjęcia, to tu na środku była taka wysepka. Nie było w ogóle wody. A jest dolane tyle, że po prostu szok. Tylu chłopaczków sobie tu pływa. No powiem wam, że w ogóle brudna woda jest. Cena tak normalnie jest bardzo piękna, czyściutka woda. Chyba po tym huraganie, no bo tu powinna być czyściutka woda przecież. No, nie trafiliśmy troszkę, nie udało nam się za bardzo z tym. Nie no, pojedziemy... Kurczę, to normalnie naprawdę, jak zobaczycie zdjęcie z cenot. Grzesiu wstawi jakieś zdjęcia albo filmiki. No i możecie zobaczyć, tutaj ładnie wstaje. Patrzcie, tu normalnie przecież jest podest, tu są schody. No zalane wszystko. Ale ogólnie to musi być piękne. Dobra, idziemy spróbować teraz jeszcze inną cenotę. Palomitas. Jak się tutaj nie uda, no to jak będziemy w Tulum, to tam spróbujemy jeszcze. Chyba sobie zobaczył. Ja widziałem, jak wyglądają cenoty, są cudowne, ale to, co wam pokazaliśmy przed chwilą, to tak cenota naprawdę nie wygląda. To wygląda jak kałuża po prostu. Brudna woda. A cenoty są cudowne. Wiecie, taka piękna woda powinna być. O, widzicie, tutaj też brudna woda. Przez huragan, który przeszedł.
Niestety. Fajnie, że chociaż powiedział. Dobra, przyjechaliśmy popróbować czegoś. Poświeć trochę, poświeć. To są takie, z czym to masz? Z krewetkami, z rybą? Tak, Z krewetkami w tempurze? Tak, te krewetki i rybka w tempurze. No. Wow. Dominika nas zabrała do takiej miejscówki. Podobno bardzo dobre. Ja czekam na ośmiornicę, dokładnie Jak tak. w ogóle Jest ciężko to A, no takiego. okej. Dobra. Ale mamy takie. Ojej, dali mi kolendrę do tego. Oj nie. A mogą mi wymienić? Tak. Moja ośmiorniczka, uwielbiam po prostu. Dzisiaj dużo zobaczycie fajnych grafów. Bo tu pamiętam nawet z ostatniej mojej podróży, jak tu byłem w 2020 roku. Meksyk był jednym z 3 krajów, które były całkowicie otwarte dla turystów. Był to Meksyk, Dominikana wtedy i Tanzania, Zanzibar dokładnie. I wszyscy turyści jeździli w te same miejsca. Ja po prostu jak tutaj przyjechałem z zamkniętej Polski, gdzie wiecie, tam totalnie wszystko było zamknięte. Ląduję w Cancun, a tu normalnie jakby się nic nie działo. Imprezy, ludzie, wszystko. Petarda była wtedy. Zresztą na Zanzibarze było to samo i na Dominikanie to samo, bo wszędzie akurat byłem wtedy w tym czasie. No, ale dobrze wspominam wtedy ten Meksyk. Bardzo dobrze. Co jest fajnego też w Playa del Carmen, że jak przyjeżdżacie tutaj, to macie 50 km stąd do Tulum. Do Tulum jest 65, a 50 albo 55 jest do Cancun. I to jest naprawdę taka busikiem godzinka drogi. To jest naprawdę... 65, aha, no to stamtąd jest 65, a do Tulum jest 50. Dobra, to pomyliłem się po prostu strony. Także to jest naprawdę bardzo spokojnie. Później jeszcze jest Cancun na dół, jeszcze jest Bacalar. To też będzie fajne i powiem wam, że Bacalar... No to mówię z Tulum. Chodziło mi o Tulum. Miałem w głowie Tulum. No, na Bacalar jeszcze nie byłem, a to jest podobno tak cudowne miejsce, że fajnie to będzie zobaczyć. Idziemy teraz zobaczyć na plaży, zobaczymy jakie są fale, ale już z daleka widać, że są ogromne. Strasznie ogromne są. Także zaraz wam pokażemy. No, powiem wam, że nie chciałbym teraz być na żadnym statku. W ogóle plaży nie ma. Fajne to te bungalowy, ale nie bardzo bym chciał sobie tak mieszkać, że od razu pełno ludzi mi się rozkłada pod domkiem. No nie, no trzeba iść, no. Z plaży dzisiaj nic nie będzie. W ogóle z takich fajnych miejsc, które na pewno trzeba też zobaczyć, jak jesteście tutaj, no to jest 38 ulica, którą teraz szliśmy. Są fajne restauracje, miejsca do posiedzenia. No i tak samo jest Avenida 5, czyli 5 ulica, która jest no, najbardziej popularną. No dobra, jesteśmy na 5 Avenidzie, czyli tej 5. Takie jedno z najbardziej popularnych miejsc tutaj, tak jak wam mówiłem. Ale głównie to tu się dzieje po pierwsze tam dalej, a po drugie wieczorem. Że wieczorem tu przyjdziemy też na 100%. Ale my mieliśmy po prostu takie szczęście, że nas z tego hotelu, do którego mieliśmy jechać, ostrzegli, żeby nie przyjeżdżać na to Holbox. Przynajmniej myśmy tam pojechali, a tam uderzył ten huragan. Jak go się nazywa? Milton. No. Nie byśmy, bo nas ewakuowali, przecież wyspa ewakuowana została. To byśmy przyjechali i od razu nas ewakuowali. No i tutaj już jesteśmy w punkcie, w którym się to najbardziej wszystko zaczyna. No właśnie może przyjdziemy może na kolację, coś innego niż meksykańskiego dzisiaj zjeść. O, patrzcie, a akurat się odwróciło. Co? Robert Lewandowski, koszulka była. Ale jak To jest ładnie halucynogenne. I Dawidkowi trzeba takie coś kupić do jego domu.
Mówi przecież, że to nie było. To jak to meduzy Czas. świecące? Meduzy świecące? Tak, no właśnie, Dawid już ma meduzy świecące, jemu wystarczy. Patrzcie, jaki makaron. Ciekawe. Thank you. No i jest wieczór, ruszamy. Pokazać wam, jak tutaj wygląda. Tutaj jest Cocobongo, no to samo co w Cancun, tylko z tego co wiem, to tutaj jest tańsze. Gdzieś na internecie, gdzieś na internecie widziałem, że tutaj kosztuje $80, a w Cancun płaciliśmy 135. No także różnica jest duża, chociaż nie wiem, czy to dalej po tyle jest. Może się coś zmieniło. Jak się nazywa w ogóle? Capriccio. Jak? Capriccio? Nie, chyba nie wiem, nie wiem, może Tak, no tak. no. Tak, no nie polecamy. Opinia 4.0, no jedzenie mieli dobre, ale 2 razy próbowali nas oszukać. Napiwek 40 zł. Tak, a to jest 3. raz oszustwo. Ale powiedz, bo nie słyszą ludzie, bo nic ja mówię. No, że napiwek 40 zł to po pierwsze to było oszustwo, a doliczone od razu do rachunku. No i zapłaciliśmy. Dodatkowo, no trzeba było, dodatkowo nam doliczyli specjalnie jeszcze jedną ekstra wodę za 14 zł, której też nie było i później zdziwieni. I jeszcze dodatkowo pan przychodzi, robi zdjęcie, mówi tak, to dla restauracji. A teraz przychodzi i tak, wydrukowane zdjęcie w ramce, zaraz na tequili naklejone, żeby kupować. No nieładne zagrania. Naciągactwo na maksa. Nieładne, no. Ale zobaczcie, co to teraz się dzieje. Teraz to żyło. O, patrz jaki dywan z Lidą. To ten, Co? to jest płachta, nie dywan. Aha, no. No, teraz to miasto żyło totalnie. Zupełnie inaczej. Pod względem tego, co możecie tutaj wieczorem przeżyć na mieście, taki deptak, no to Playa del Carmen na pewno pod tym względem jest najlepsza, bo dzieje się tutaj najwięcej. Jeśli chcecie się dobrze bawić na jakichś imprezach i ładne plaże, no to wiadomo, Cancun jest całkiem spoko. Jak wypada w tym zestawieniu? No, Tulum jest najbardziej ekskluzywne z tego wszystkiego. Tulum kosztuje jeszcze więcej niż Cancun. No i plaże są cudowne po prostu w Tulum. No chyba najlepsze ze wszystkich tutaj, zdecydowanie. No imprezy też są super, ale hotele większość to są takie naprawdę wysoka liga. No ale Tulum ma też fajny klimacik. Zresztą to zobaczycie, ale to będzie prawdopodobnie już prawie na sam koniec tej naszej podróży po Meksyku. To jakiś rooftop. Dużo ekskluzywnych takich restauracji jest, ale powiem wam, że naprawdę wiele z nich ma bardzo, ale to bardzo dobre oceny. Aż zaskakując, aż się zastanawiałem, czy po prostu sobie te restauracje nie kupują tego. No ale nie wiem, ciężko powiedzieć. Nie, ja myślę, że naprawdę dla rodzin, na spokojne wyjazdy i tak dalej, to Playa del Carmen super. No ale teraz się fajnie wtedy chodzi. Wszędzie pełno po prostu. Jak szedłem przedtem, to tak nie było. No dobra. Jak ty się tu znalazłaś w ogóle? Powiem wam, że nigdy nie planowałam w ogóle przyjazdu do Meksyku, ale pracowałam jako rezydentka na różnych destynacjach i tak trafiłam właśnie tutaj do Meksyku i mi się spodobało i zostałam. Bardzo, Już 8 lat. Bardzo trafię. No właśnie chciałem zapytać, ile lat już tutaj jesteś? 8 lat, wyobraźcie sobie, teraz w styczniu mi minie, więc no całkiem sporo. Ile jeszcze masz zamiar zostać? Na razie osiedliłaś się na stałe, czy Tak, jakieś ja teraz plany? mamy plany, żeby zostać tutaj na stałe, jakby mamy firmę i normalnie prowadzimy tutaj życie. Podoba nam się najbardziej ze wszystkich innych regionów. Dobra, a ile lat jesteś już przewodniczką? Przewodniczką po pandemii. Na początku pracowałam jako rezydentka, więc jakby znam tutaj te wszystkie hotele, najlepsze miejsca, restauracje i ukryte takie piękne perełki. A przewodnikiem stałam się po pandemii, właśnie się przebranżowiłam, chociaż jestem po studiach turystyki i rekreacji, więc jakby mam to już w zawodzie.
ale tak, dopiero wycieczki zaczęłam prowadzić po pandemii. Ale też załatwiasz całe takie na przykład wakacje, jakby ktoś chciał po prostu przyjechać, że załatwiasz hotel i tak dalej, wszystko, czy raczej tylko wycieczki? To zależy bardziej wycieczki, transfer i tutaj na miejscu. Jeśli ktoś, nie wiem, chce polecenie hotelu, to jak najbardziej mogę pomóc. No i to teraz na Instagrama zapraszamy do Ciebie, tak? Tak, na Instagrama. zapraszam, tak. Blog, Instagram, tak możecie mnie znaleźć, Domi Travel Stories, tam wszystkie są informacje. Damy na Niedługo dole od razu, żeby było. będzie też e-book o Półwyspie Yucatan, więc będziecie mieć Tak. super przygotowany materiał, żeby tutaj zwiedzać. Jak ktoś się będzie wybierał, to oczywiście serdecznie polecamy, bo sami wiemy, jak e-booki dobrze działają, jak ludzie są później szczęśliwi, jak Tak, mówią. że mają wszystko na tacy przygotowane, ale nie? naprawdę, takie rzeczy naprawdę tak pomagają ludziom. Tak. My nie dostaliśmy ani raz złej wiadomości, że coś tam była jakaś lipa albo coś. Każdy po prostu chwali sobie i to jest najważniejsze później. Bo wtedy takie coś cieszy tak, podwójnie. Jak najbardziej. Tym bardziej rekomendacje od ludzi, którzy tam mieszkają, tak jak Wy w Tajlandii tyle lat spędziliście, więc znacie te wszystkie haczyki na turystów i najlepsze polecenia i tak właśnie ja też dlatego postanowiłam wydać ten produkt. A która z wycieczek jest, albo jakie masz najciekawsze wycieczki, które organizujesz? Chichen Itza zdecydowanie numer 1 top, ale Bacalar to jest też taki mój autorski program, Sian Khan, do ulubieńców należą też Rajskie Wyspy, bezludna wyspa Kontoy, połączona z Islamu Jerez i również Holbox. Okay. No i Tulum, to instagramowe Tulum, żeby jechać właśnie do strefy hotelowej. Mam Pod tą rzeźbę drewnianą? Tak, jedziemy pod rzeźbę drewnianą do muzeum od Azulik i później mamy chill na plaży w strefie hotelowej. Tak, tak. Najlepsze miejsca same. No, dokładnie. Dobra, dziękujemy bardzo. Was zapraszamy serdecznie na Instagrama. A my się zbieramy i wracamy do Cancun. Także pozdrawiamy serdecznie. Dzięki, kochani.